Nie ma firmy technologicznej, która ma technologię i jednocześnie buduje PC. Kontrakty pod klucz. U nas to jest jakby I to. Cały czas, konsekwentnie buduje wizerunek osoby, kobiety, która umie się odnaleźć w tej branży. Chłopaki, no jeżeli my teraz nie damy rady zaprojektować tego kotła, no to kto? Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dzisiaj nie u siebie, gościmy u Eweliny Szamałek-Garcarek. Witamy Cię, Ewelina. Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy w firmie Energika, o której dowiecie się dzisiaj trochę więcej. Przemysł ciężki. W lekki sposób może być zawiadywany między innymi przez Ewelinę, która, słuchajcie, jest i prezesem zarządu Energiki Investments spółki z o.o., dyrektorem operacyjnym w Energika Zbigniew Szamałek w spółce komandytowej. Odpowiadasz, z tego co udało nam się zorientować, poprawię jeśli się mylimy, za projekty deweloperskie, inwestycje oraz zarządzanie kontraktami i finansami. Podobno robisz to z pasją, które kształtują sukces obu firm. Dokładnie. Zgadza się. No ostatnie prasowe doniesienia pokazują duże osiągnięcia, więc gratulacje. Nie wiem, czy będziesz chciała się tym podzielić, ale na pewno do tego dojdziemy, jeszcze to zostawiam. Chciałbym iść od samego takiego początku z Tomkiem i zapytać Cię, jakie miałaś plany zawodowe jako, nie wiem, nastolatka, osoba wchodząca w dorosłe życie, no bo znajdujemy się w firmie, która jest, wydaje mi się, no przede wszystkim jest w przemyśle ciężkim i wielu osobom kojarzy się z gronem zamkniętym, wielu osobom kojarzy się raczej z pracą dla mężczyzn, a nie dla kobiet, chociaż ja uważam, że nie ma to do końca znaczenia. Ale powiedz, czy to jest przypadek, że tu się znajdujesz i dlaczego taka droga w ogóle? Muszę powiedzieć, że ta moja droga tak naprawdę w tym biznesie to jest od pieluchy. Ja dorastałam jakby w środowisku właśnie tych rur, tego przemysłu ciężkiego, produkcji kotłów. Także ja cały czas wokół mnie krążyły tematy i biznesowe, i właśnie ta stal, kotły. Jeszcze na początku to w turbinach nie mieliśmy realizacji, ale był to rzeczywiście przemysł ciężki. I moi rodzice, pracując w poprzedniej firmie i jakby też tata był wspólnikiem w poprzedniej firmie, wyszli z tej firmy i tak naprawdę zaczynaliśmy od zera jako Energika około 2000 roku. I ja patrząc na to wszystko, jak ci rodzice zaczynają od zera, ja miałam takie jakieś wewnętrzne poczucie, że ja chcę im pomóc. Także to jest jakoś chyba tak naturalnie wyszło. Ja też mam taki charakter i osobowość takiego lidera. Ja cały czas gdzieś byłam w zespole, zarządzałam ludźmi, czy w szkole, czy nawet na podwórku, na wsi miałam jakiś gang facetów, 10 osób i ja na czele. Ja dziś jak patrzę sobie na to moją przeszłość, to ja widzę, że ja cały czas gdzieś czymś zarządzałam. I to, że ja jestem w tej firmie, to też jest, myślę, dzięki rodzicom, bo ja pracowałam na stażu, byłam w jednej firmie, drugiej firmie, ale mnie nigdy nie interesowało coś, co się robi codziennie, no i to samo. To mnie w ogóle nie interesowało. Ja zawsze widziałam się szerzej, że ja po prostu i marketing, i tutaj produkcja, ludzie. Ja sobie na jednym szkoleniu, chyba bodajże w liceum, szkoleniowiec się zapytał: Ewelina, narysuj na A3 kartce, jak byś chciała, żeby wyglądała twoja firma. No i słuchajcie, narysowałam właśnie, no może tak podobną nawet bryłę do tej, plus te hale, gdzie jakby jesteśmy na etapie rozbudowy i myślę, że ta kartka mi się zapełni w 100% tak, jak ja to narysowałam. I
to pokazuje jakby, wiecie, że jak postawisz sobie jakiś cel, to nie ma, prędzej czy później go osiągniesz. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie, a ja zapraszam. Wiesz co, mam wrażenie, że chyba po prostu trzeba wiedzieć albo znać ten cel, wiesz, i wszystko inne po drodze po prostu pokonamy, czy przezwyciężymy różne jakieś trudności. I taki wniosek mi się nasuwa z tego, co powiedziałeś z dzieciństwa, że miałeś gang chłopaków, no mega fajne. To mam wrażenie po prostu, że tylko gang ci się zmienił i trochę powiększył. Tak, to prawda. Niejednokrotnie, słuchajcie, spotykam się z takim stwierdzeniem, że wiesz, ty kobieta i gdzieś idę na spotkanie i mówi, tu też będzie dużo kobiet, będziesz miała z kim rozmawiać. A ja mówię, ale ja nie potrzebuję kobiet, żeby mieć z kim rozmawiać. Mi nawet wystarczy, nie wiem, dwóch panów, czy tam, ja nie mam problemu z komunikacją. Wiecie, tak mnie szufladkują trochę, że bo ona kobieta, to na pewno tam tej branży to mało co wie, nie? Znaczy wiesz co, mnie cieszy, że to mówisz, dlatego że coraz więcej mówi się o jakiejś dyskryminacji kobiet, a ty mówisz to w sposób dla ciebie naturalny i pokazujesz, że ale ty nie masz z niczym problemu, tak? Ty Ale po prostu... to nie znaczy, że go nie miałam. No, a właśnie, a to ciekawe, no bo wiesz, to może być, na pewno będzie słuchało nas wiele kobiet i oglądało, więc może powiedz, że jeśli miałaś jakieś, wiesz, sprzeczności w sobie, czy nie wierzyłaś może do końca, albo z czymś się borykałaś, to powiedz, co to było i jak sobie z tym poradziłaś, bo to może być dla wielu kobiet dosyć fajne, nie? Ja spotykając się z ludźmi, idąc na spotkanie, miałam takie wrażenie, że ja jestem gorsza. Po prostu, wiecie, myślałam, że wiedza tych ludzi jest większa od mojej. A w konsekwencji siadaliśmy, gdzie ja siadałam naprzeciwko na przykład 10-12 osobom i oni mieli mniejszą wiedzę niż ja. I ja po kilku takich spotkaniach zaczęłam rozumieć, że ja wcale nie jestem taka gorsza. Nie jestem gorsza. A myślisz, że to właśnie nie wynika trochę z tego, że z racji już swojego młodego wieku, że byłaś na różnych stanowiskach, czy widziałaś właśnie i produkcję, taką pracę i widziałaś firmę z różnych stron, dlatego że, no widzisz, to jest fajne, że wyszło to w sposób naturalny, że chciałaś pomóc rodzicom, tak? Czyli nie, że chciałaś zarobić sobie na orężadę, tylko chciałaś pomóc rodzicom, rozumiesz? Że to jest zupełnie, ja patrzę ze swojej perspektywy teraz, tak? rodziców. Bo często ktoś może dzisiaj patrzeć na ciebie, ja też chciałbym to odczarować, bo spotykam się z tym na co dzień, że często jeśli kolejne pokolenie przejmuje firmę, uważam, ma większy ciężar na głowie, dlatego że musi sprostać oczekiwaniom rodziców, musi sprostać swoim jakimś takim, wiesz, barierom, które jednak wewnętrznie mamy, plus ludzie, których spotykasz. I na koniec często się mówi, że wiesz, jak jesteś w firmie rodzinnej i jesteś kolejnym pokoleniem, no to pieniądze spadają ci z nieba i tak naprawdę przyszłaś sobie na gotowe i robisz. A to, co już mówisz, pokazuje, że nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. My wspólnie z rodzicami tą firmę tworzymy od zera. To nie jest tak, że już to wszystko się wybudowało i masz tym rządź. To tak nie było. To my step by step, tak, ja wdrażałam w firmie system kosztorysowy, sama się uczyłam kosztorysowania, cały marketing, logo, przygotowanie folderów reklamowych, to wszystko robiłam ja. Ja cały czas próbowałam zwiększyć konkurencyjność na rynku naszej firmy, pokazać, że jest Energika, że Energika wcale nie jest mała, że ona ma wiedzę, technologię, doświadczenie. Niejednokrotnie słyszę, że bo to Energika jest od fundamentów, tak? Ja po prostu, ja nie mogę tego znieść, jak ktoś tak mówi, tak? My jesteśmy firmą technologiczną i ja promuję w Polsce polskiej firmy, polski produkt, polską technologię. A my mamy, ja mam takie wrażenie, że my w Polsce
Jak jest jakaś tam skomplikowana technologia, to już szukamy za granicą, kto tam może to dostarczyć. A w jest Polsce taka to już firma jest. w Polsce, która to ma, tak? Która może dostarczyć. Ale to są wiele lat, że tak powiem, wiele lat potrzebujemy, żeby zrozumieć i docenić te Swoje. polskie firmy, a tak naprawdę rodzinne firmy, bo my naprawdę wkładamy całe serce w budowanie tej firmy. Wiesz co, po pierwsze to się cieszę, co powiedziałaś odnośnie tego, że wspierasz polskie firmy, czyli fajne to, co polskie, to fajne, że się wspierasz z innymi firmami, dlatego że nasze pokolenia, uważam, zaczynają to doceniać. Tylko ja też, jak rozmawiam ze starszymi pokoleniami, czyli często naszymi na przykład rodzicami, no to oni wychodzą z założenia i to jest właściwe, oni są często pierwszym pokoleniem, które coś tworzy. I fajnie uważam, że jesteśmy na tyle otwarci, że robimy trochę tak, jak robią nasi zachodni sąsiedzi, którzy dla nich czymś naturalnym jest, tak? Jak Mercedes buduje samochód, no to bierze Boscha do wyprodukowania jakichś podzespołów, tak? I to jest piękne, czy Siemensa, czy inne podzespoły, ale niemieckie, tak? Tak. I to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że przestańmy szukać gdzieś tam, gdzie u nas na podwórku nasz rynek polski jest naprawdę bardzo atrakcyjny pod wieloma względami, tak? Dokładnie, bo my naprawdę mamy porządną wiedzę, mamy do tego narzędzia, żeby to tworzyć, ale no mam takie wrażenie, że prościej nam jest chyba, nie wiem, kupić skądś. A powiedz, bo masz takie doświadczenie właśnie w branży i też przemysłowej, i energetycznej, i takich branżach ogólnie ciężkich. I może podziel się właśnie taką swoją obserwacją, jaka to jest branża, w sensie kto się tutaj odnajdzie dobrze, a kto się będzie męczył, czy chodzi o właśnie takie talenty techniczne, czy to jest, nie wiem, umiejętność rozwiązywania problemów, które są złożone. Działamy na rynku zamówień publicznych, działamy dla jednostek samorządowych, dla dużych zakładów przemysłowych, które potrzebują parę na przykład na swoją na wyprodukowanie swoich produktów. To, o co pytasz, to tak naprawdę w mojej branży uważam, że nie każdy się tu będzie czuł swobodnie i bez wiedzy nie jesteś w stanie wybudować elektrociepłowni czy wyprodukować kotła parowego wodnego. Jeżeli byś mógł, to tych firm byłoby naprawdę dużo. My na dzień dzisiejszy w Polsce, działając w branży tej energetyki cieplnej i na topie jest teraz biomasa, więc oferujemy technologie biomasowe, to jak popatrzysz na przetargi, to zobaczysz, że jest firma Energika, firma technologiczna i są inne firmy, które zajmują się stricte właśnie dużymi obiektami przemysłowymi, właśnie deweloperskimi tematami. A nie ma firmy technologicznej, która ma technologię i jednocześnie buduje EPC. Kontrakty pod klucz. U nas to jest jakby I to. My się znamy na tym i na tym. No, brat, on się zajmuje tutaj tą częścią technologiczną i techniczną. Ja pozyskuję te kontrakty, ale jakbym nie miała wiedzy technicznej, to w życiu bym nie wyceniła tego. Ja patrząc na projekt, wystarczy, że widzę zadanie, widzę plan zagospodarowania terenu i ja muszę sama to wycenić. Muszę wycenić budowlankę, instalację, technologię i jeszcze to tak dobrać i się nie pomylić, żeby czasami firma nie poszła na dno, nie? Bo to są takie kontrakty, że jednym kontraktem możesz położyć firmę. Kary Dokładnie. umowne i jest pozamiatane. Dokładnie. Dlatego u nas jest o tyle plus, że my jakby tu wewnętrznie bardzo się uzupełniamy, tak? Ja mam wiedzę techniczną, praktyczną, plus wiedzę z szkoły taką finansową, gdzie patrząc na te finanse widzimy, co się dzieje. Bartek jest po Politechnice, więc ma te uprawnienia takie stricte konstrukcyjno-budowlane. Tata również, więc my naprawdę tutaj idealnie się uzupełniamy. Mama też pracuje w finansach, więc naprawdę tutaj mamy bardzo dobry zespół. Macie kombo, zdecydowanie. No wiesz co, jak jesteśmy przy zespole i przy tych relacjach rodzinnych, no to wydaje mi się, że często bardzo wysoką stawiają poprzeczkę rodzice, którzy zakładają firmę. Wydaje mi się, że ciężko jest sprostać tej poprzeczce
I wydaje mi się, że też ciężko jest im oddawać lejce. I poza tym nie robisz też tego sama, tylko jak wspomniałeś, że robisz to z bratem. Więc mamy tak naprawdę dwie kwestie. Jedną to rodzice, po których przejmujecie biznes, a drugie później relacje z bratem, no bo to też jest, wiesz, no nie lada wyzwanie współpracować z rodzeństwem, przejmując firmę gdzieś tam po rodzicach, utrzymać ją przynajmniej na tym samym poziomie, albo ją rozwijać. Dla mnie jest zawsze osiągnięciem, bo ciężko jest duży pociąg, ciężki, wiesz, zatrzymać albo utrzymać, tak? W mniej doświadczonych rękach od swoich rodziców, którzy mają jakieś swoje wymagania i wyobrażenie tego, co robili do tej pory. Wy pewnie macie inne myślenie, ale może się mylę. Powiedz coś na ten temat. Myślę, że wynika to z tego, że rodzice boją się i chcą, wiesz, to dziecko tak trochę zabezpieczyć, żeby to zło dnia codziennego go omijało. A ja uważam, że nie powinno tak do końca być. No, patrząc jakby na mój przykład i Bartka, u nas nikt się nie zastanawiał, czy zostawił na budowie, tak, gdzie masz pod sobą 100 czy 70 osób i ty masz tym rządzić. A jeżeli będziesz miał ewentualnie jakiś problem, to zadzwoń. Tylko że czasami jak miałam problem, to tata był na przykład na spotkaniu i było tylko ty zadzwoni później. I ty musiałeś podjąć tą decyzję. Rzucenie na głęboką wodę od razu. Dokładnie. Tam nie było myślenia i uważam, że jakby tutaj pod względem rodzica musisz pozwolić dziecku popełniać błędy, żeby ono na tych błędach się uczyło. Że podejmowało decyzje same i to decyzje dobre. I jeżeli wiesz, że ono zarobi 1 000 000 i ma z tego, nie wiem, zysku 5 zł, no to, ale to wiesz, ono zarobiło i wie, że nie wiem, kolejny kontrakt musisz inaczej policzyć, bo wiesz, że zrobiłeś błąd. Wiesz, często te 5 zł zarobione, czyli zysku, a nie faktycznie jakiegoś tam obrotu, może kosztować później kilka milionów kolejnego zysku, tak? Bo one po prostu mogą się przełożyć na taką wartość lekcji, którą po prostu człowiek, wiesz, przeżyje, pokona, nie? Dokładnie. Ja uważam, że jestem wdzięczna rodzicom za to, że ten początek mamy od nich. Uważam, że razem jakby też tworzyliśmy od początku tą firmę, więc to jest takie, wiesz, naturalne, że też my nie chcemy, żeby oni z firmy odchodzili, chcemy, żeby cały czas byli. Oni chcą, żebyśmy my byli. Ja, wiesz, sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, mama mi nie przyniosła codziennie jakiegoś owoca pokrojonego albo coś, więc to jest takie naturalne, jak, wiesz, jak kochasz i dajesz miłość, to ta miłość też, wiesz, wraca w drugą stronę i my chcemy wiesz, takimi ludźmi być. Ale to z tego, co powiedziałeś, to się zdarza też, jak ktoś ma to źle policzone, że można mieć duży kontrakt i go zrealizować i nieduży zysk. Tak. I Tak. jeden z naszych gości... Ale masz wartość dodaną, bo masz referencje. Referencje i bagaż doświadczeń, co robi, czego nie robi. No ale te referencje często ważniejsze, nie? Dokładnie. W tej branży Bo naprawdę bez nich są po prostu ważne. możesz nie dostać kolejnego kontraktu, nie? Tak. I to jest chyba to. Znaczy, wiesz co, to co powiedziałaś o rodzicach i to, że chcecie z nimi pracować cały czas i nie wyobrażacie sobie bez nich, to tego Wam życzę, żebyście się dogadywali zawsze i wzajemnie wspierali, bo ostatnio słyszałem od kilku osób, które odchodziły w końcu na emeryturę, bo z kolei dzieciaki wypychały na tę emeryturę. No i akurat tam się to skończyło tak, że ci ludzie tracą w jakiś sposób sens życia po prostu, więc nawet jeśli mają być jakimś takim aniołem, nie wiem, czy tego biznesu, czy w ogóle, oni chcą czuć się potrzebni po prostu, nie? Tak, I wydaje mi się, że dla tych rodziców oczywiście jakieś granice sobie pewnie warto wyznaczyć, żebyście mogli swobodnie pracować. Każdy sobie to układa po swojemu, ale faktycznie część z tych ludzi traci jakiś sens później życia i to jest też na pewno przykre. Ale więc Wam tutaj kibicujemy i fajnie, że idziecie w taką stronę, naprawdę gratuluję. Ja bym chciał zapytać Was z racji tego, że to są też i branża taka bardzo ciężka i te kontrakty są naprawdę olbrzymim wyzwaniem. I są skomplikowane. Bardzo skomplikowane, uważam.
To po pierwsze, może jeszcze powiedziałabyś o tym ostatnim waszym sukcesie, które można wyczytać w prasie, ale też chciałbym powiedzieć, posłuchać, jak to wygląda z twojej perspektywy, gdybyś się mogła trochę pochwalić naszym widzom, co robicie obecnie, jaki kontrakt wygraliście, bo to też jest no, nie lada osiągnięcia. No myślę, że jakby dla ludzi, którzy się tym nie zajmują, to pewnie będzie taka jakaś abstrakcja i nie wiadomo, o co chodzi. Ale rzeczywiście jest to kontrakt, który podpisaliśmy w tym miesiącu w Suwałkach. Jest to zresztą kolejny kontrakt w tym mieście dla tej firmy. Jakoś tak się szczęśliwie układa, że te przetargi wygrywamy. Ale to będą kotły biomasowe, parowe i te kotły będą produkowane w Energice. Będą zasilać turbinę parową. Ale co jest ważne, że jakby jeszcze przed tym przetargiem nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście ten kocioł uda nam się zaprojektować i czy projektanci dadzą radę. Ja mówię, chłopaki, no jeżeli my teraz nie wiem, nie damy rady zaprojektować tego kotła, co robimy na co dzień, tak, ale no to jest inna trochę technologia, no to kto? No to co? No to się okazuje, że tylko z zagranicy można wziąć tego typu kocioł na przykład. I wiecie, ja cały czas próbuję dążyć do tego, że no dla mnie no nie ma rzeczy niemożliwych. Ale to jest też kwestia czasu, ile lat jakby Energika jest na rynku. Cały czas wdrażamy coś nowego. Cały czas jest perspektywa taka do przodu, co przyniesie rynek, jakie paliwo będzie teraz na topie, jak to się wszystko zmienia, co musisz dostosować, jaką technologię, co tutaj zmienić. Więc rzeczywiście kontrakt w Suwałkach jest dla nas bardzo ważny i dla mnie osobiście jest to duży sukces, ponieważ wartość tego kontraktu jest większa niż nasz obrót roczny, tak? Genialnie. I czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych, dużo większych bym powiedziała, więc jakby myślę, że Suwałki zapoczątkują jakby tą falę takich szczęśliwych rozwiązań w innych tematach. I to nie chodzi, że to jest, nie wiem, duży temat kasowo czy kwotowo. Chodzi o to, że mnie ta technologia tak tutaj trochę motywuje, że jeżeli coś jest trudnego, to tym bardziej chcesz to osiągnąć i chcesz to zdobyć. I to jest cel motywujący. I to jest taka motywacja do działania, do tworzenia, że no, mi się naprawdę codziennie chce wstawać rano bez żadnego zastanowienia i tylko myślę, co tutaj nowego będziemy kombinować. Że mały cel nie byłby taki interesujący. Tak. Znaczy, Tak. Wiesz co, ja to skomentuję też w ten sposób, że jeśli ktoś z naszych widzów kiedykolwiek stwierdzi, że kobieta może się nie nadawać do jakiegokolwiek zawodu, to macie przykład ciężkiego przedsiębiorstwa, które robi w ciężkiej branży i jeśli nie widzieliście błysku wokół, to możecie sobie powiększyć, zauważycie. Także jak mówisz cały czas, to po prostu buzia się uśmiecha i miło tego słuchać, bo kurczę, no naprawdę wielkie osiągnięcie i tym bardziej się cieszę, bo my nie wiedzieliśmy, że ten kontrakt się gdzieś tam grzeje u Was, umawiając się na spotkanie, na ten wywiad, no i tym bardziej jest nam miło, kiedy macie ten kontrakt i możemy od razu możemy pogratulować. od razu Wam pogratulować i naprawdę super. Dziękujemy. Tak? Więc Wiadomo, że to też przygotowanie do takiego kontraktu i wycena, no to też w przypadku tego typu obiektów to jest praca wielu rąk. Nie tylko moja, bo ja to w ostateczności później też spinam do jednej ceny. Jakiś czas temu też powstał w Polsce, tak chciałam wykreować taką trochę, może to nie marka, ale taki hashtag Team Energika, tak? I Team Energika powstał po to, żeby pokazać, że my tak naprawdę w partnerstwie kilku firm, elektryków, automatyków, jesteśmy w stanie jakby tego typu realizacje tak robić, że my się rozumiemy bez słów. Ty robisz to, ja robię to i jak źle coś policzysz, to nawet mi nie mów. Ty musisz to po prostu zrobić w tym, co ty jak sobie policzysz, tak sobie zrobisz, tak? Więc kreujemy tu taki też, to są też polskie firmy, które działają na rynku polskim, ale
Jak wiesz, patrzysz Team Energica, no to jest tam właśnie parę firm, partnerów, które tworzymy na rynku polskim. Czy może chcesz się podzielić z naszymi widzami też taką informacją, czy przemyśleniem, jakimi kierujesz się zasadami w pracy, czy są takie rzeczy, o których zawsze pamiętasz i rekomendujesz też innym, żeby się w pracy na to zwrócić uwagę, do tego przyłożyć? Myślę, że uczciwość. Uczciwość, partnerstwo, jasne zasady, otwarte warunki gry. I jeżeli zaczynam, ja przynajmniej jakie mam zasady, mówię od strony bardziej biznesowej, bo od strony prywatnej to też ma pewne zasady. Muszę spać 7 minimum godzin dziennie, żeby trochę też oddzielić to życie prywatne od biznesowego. Wiesz, tych zasad u mnie akurat jest dużo. Nie jem cukru od chyba już paru lat, co też dało mi jeszcze więcej energii niż miałam. Też o tym słyszałem. No, Tak, że tak, coś w tym tak. jest. Więc prywatnie też mam pewne zasady, których się trzymam. A biznesowo no to bardziej lojalność i naprawdę otwarte warunki gry z naszymi partnerami. Także Takie jasne zasady. Jasne dokładnie, konkretnie. Wiesz co, chciałem Cię zapytać też o to, kto jest dla Was klientem, ale myślę, że to jasno wybrzmiało i poszedłbym może w jakieś takie bardziej z Twoich doświadczeń, no bo tych doświadczeń jest już wiele lat, uważam, i Twoich obserwacji, i różnych projektów, i teraz zbierania dużych owoców, bym powiedział, tej ciężkiej pracy Waszej rodzinnej. To czy mogłabyś na przykład podać jakieś takie porady dla przedsiębiorców, nie tylko uważam z Twojej branży, ale z tego, z czym Ty się zetknęłaś i co może chciałabyś usłyszeć od kogokolwiek, chociażby nawet z takiej wypowiedzi innego przedsiębiorcy, kiedy zaczynałaś, czy wchodziłaś w takie dorosłe życia, przejmując pewnego rodzaju stery? na głęboką wodę. Wiesz, to zależy też od różnych sytuacji. Czy masz środki do inwestowania, czy ich nie masz. Z jakiej pozycji w ogóle startujesz? Czy ja mam, wiesz, udzielić rad osobie, która dopiero zaczyna, czy wiesz, jest w jakimś już etapie rozwoju, To nie? zapytam inaczej. Jak zaczęłaś taką prawdziwą pracę i miałaś już swoje obowiązki tutaj w firmie, ile miałaś lat? Ja, słuchaj, na pierwszej konferencji już miałam 17 lat, jak byłam, więc teraz dobra. jadę w przyszłym tygodniu, to będzie moja... To spotykamy Ewelinę, która ma 17 lat i spotykasz swoją rówieśniczkę, która ma doświadczenia Ciebie dzisiaj. Co byś jej powiedziała? Wyznaczać sobie ambitne cele, Dan. uczyć się, rozwijać, czytać, nie zamykać na wiedzę i doświadczenia innych osób. Na pewno nie bać się ryzykować. Nie bać się ryzykować. To jest też, może powiem tak, nie zaryzykuj. No tylko, że jakbyśmy nie ryzykowali, to byśmy nie byli w tym miejscu, co jesteśmy. Każdy kontrakt jest ryzykiem. Ryzyko to jest nasze drugie imię. Wiesz co, jeszcze na początku rozmowy powiedziałaś, żeby fajne. sobie zaufać po prostu, nie? Żeby sobie zaufać i to się łączy z tym nie bać, nie? Bo to jest też takie, myślę, ważne, fajne. Dokładnie. No i też z Twojej wypowiedzi wynika, że polskie firmy wcale się nie muszą czuć gorsze Nie. od zachodnich, bo też mamy swoją i technologię, i talenty, i pracowitość, która no też jest imponująca. Dokładnie. Dokładnie. Słuchaj, a patrząc na ten całokształt i Twojego życia prywatnego i firmy, którą budujecie, czy jest coś, z czego jesteś najbardziej dumna? Myślę, że z samego mojego rozwoju osobistego i biznesowego. Uważam, że wiele lat, no tak jak tutaj wspominam, no załóżmy, że od 17 roku życia, tak? Cały czas, konsekwentnie buduję jak wizerunek, tak? Wizerunek osoby, kobiety, która umie się odnaleźć w tej branży.
Bo to odnaleźć się w tej branży to naprawdę nie jest łatwo. No, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiście z seniorem, to jest pewne grono ludzi, osób, którzy są w pewnym kręgu, zamknięciu, do którego trzeba wejść. Ale najważniejsze jest to, że w dniu dzisiejszym te osoby, które kiedyś we mnie nie wierzyły, teraz do mnie dzwonią. Co zrobić z tym? Co zrobić z tym? Co Proszę tutaj... o prawdę. Dokładnie. A wiesz, niejednokrotnie było tak, że wszyscy, a jest tatuś? Czy nie wierzyli w ciebie albo Nie. uważali, że to jest coś Nie. nie tam jeszcze właściwą osobą Nie. do rozmowy? Myślę, że to też jest jakby taka walka ze stereotypami, że pewnie kobieta to nic nie wie, a jak ty przychodzisz, blond włosy, długie, tak, masz, to pewnie przywiozłaś jakieś dokumenty i nie idziesz na rozmowę techniczną, tylko no. Wielokrotnie tym programem obaliliśmy mit blondynek, wręcz uważamy, że znowu nie ma to żadnego znaczenia, ani Zupełnie. kolor włosów, skóry, płci, niczego. Po prostu znaczenie ma sam człowiek, jego chęci, jego praca, doświadczenie i inne cechy, które są po prostu cechami jednak trochę lidera, jakby nie było. Dokładnie. Wiesz co, zastanawiam się, czy chciałabyś coś dodać do tego odcinka, coś jeszcze od siebie, co uważasz, że warto, żeby padło, czy powiedzieliśmy wszystko? Na pewno warto mieć cele, pisać sobie je na kartce. Ja to robię na początku każdego roku, co chcę osiągnąć w tym roku. To też jest kwestia charakteru, czy ty chcesz w ogóle coś osiągnąć i jak się widzisz w przyszłości, czy ma jakieś dla ciebie znaczenie, jak przeżyjesz to jedno życie, które dostałeś. Ja jak patrzę na przykład w przeszłość, to ja nie żałuję niczego i jakby patrzę do przodu z nowymi możliwościami, z nowymi marzeniami, z nowymi celami. Oby tylko zdrowie dopisywało i tutaj w naszej rodzinie to zdrowie było. Tego im życzę, żeby była ta nieustająca miłość, co jest między nami i ta relacja, którą cały czas pielęgnujemy, bo my nie wynosimy firmy na zewnątrz. My spotykamy się na imprezach rodzinnych, my się bawimy, ale nikt nie mówi o pracy, więc umiemy ograniczyć, jakby zamknąć, rozdzielić tą firmę od życia prywatnego. Ale co jeszcze chciałabym przekazać? Bo jakby widzimy teraz problemy, które są z przekazywaniem właśnie w tych firmach rodzinnych, że nie ma komu i tak dalej, żeby te osoby, które tworzą biznes, żeby nie zamykały się na młodych. Żeby dawały im szansę na nowe pomysły, na rozwój i prędzej czy później będzie to na pewno dobrym efektem. No i z tego, co mówisz, ostrożnie z tym, co rysujemy na 3, bo może to się... Dokładnie. To wiesz co, na koniec jeszcze oczywiście gratuluję relacji, firmy, tego co opowiedziałaś, ale też muszę powiedzieć, że masz przynajmniej jedną koleżankę, która nie tylko w Ciebie wierzy, ale bardzo Ci kibicuje, także gratulacje. Dziękuję Wam Gratulacje, bardzo. super. Bardzo było nam miło, że gościliście tutaj u nas w rodzinnej firmie Energika. No mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni. No słuchaj, Będziecie kawa z nami świetna, ciastka tutaj. super. Serdecznie pozdrawiamy Pana Zbigniewa. Także mieliśmy okazję właśnie poznać i też chwilę porozmawiać. No, świetne 2 pokolenia. Gratulacje, dzięki, że przyjęłaś Dziękuję zaproszenie. bardzo. Chciałaś się podzielić wiedzą. Kochani, zapraszamy do kolejnych odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Dzięki za dzisiaj. Jeśli chcielibyście trafić na trochę więcej informacji o Energika, zobaczycie linki, pokażemy Wam w łatwy sposób, gdzie można znaleźć Ewelinę, brata Bartka, jeśli dobrze pamiętam, rodziców również i cały zespół. Serdecznie zapraszamy. Dzięki. Dziękuję.